68iron Communicam. Take pictures, share them with your friends. Witam serdecznie, no i przyszedł czas na demontaż Sony Ericssona T68i. Ten śmieszny, fajny telefonik, którym lubię się bawić i nabijać tutaj licznik joysticka. Teraz aktualnie ma 139 tysięcy liczniku, już na liczniku, podobnie jak w samochodzie osobowym. Ten licznik nabija się tutaj do góry, na dół, w prawo i w lewo i środek. A możemy go tutaj zobaczyć wciskając prawo gwiazdka, lewo, lewo, gwiazdka, lewo, gwiazdka. I tu przechodzimy do samego dołu. Przedostatni tutaj. No jeszcze raz zobaczymy. Prawo, gwiazdka, lewo, lewo, gwiazdka, lewo, gwiazdka. I tu serwis tekst. Tak, serwis tekst. I tu widzimy przedostatnie joystick. I tu mamy ten joystick. My sobie teraz przejdziemy do demontażu tego telefonu. Ściągamy tę naklapkę. Ta naklapka jest wraz z baterią. Wyciągamy naszą kartę SIM. I teraz zajmiemy się ściąganiem już naszej tylnej, tej górnej klapki. Tutaj możemy podwadzić bądź paznokciem. Jeśli telefon już był rozbierany, to naprawdę w prosty sposób nam to odejdzie. I tu widzimy, mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą śrubkę do odkręcenia. Odkręcamy je wszystkie. Troszkę mam za mały śrubokręt. Dam sobie większy. Są to śrubki akurat w tym przypadku gwiazdkowe. I zostały nam jeszcze dwie. U samej góry są złote, a na dole są czarne. I sobie je wszystkie tutaj wyciągamy. I jeszcze jedna do wyciągnięcia. I teraz widzimy, że jeszcze jedna tutaj stała. Troszkę zardzewiałe te śrubki już. I widzimy, że śrubki zostały już tutaj wyciągnięte. Coś tu jeszcze zostało w środku. Nakładka. Jakaś nakładka. I teraz przejdziemy do demontażu naszej przedniej obudowy. Tradycyjnie podwadzamy od samego dołu. Takim otwierakiem plastikowym. Można również innym plastikowym narzędziem podobnym. I jedziemy od samego dołu do samej góry z jednej strony. I już widzimy, że nam wszystko ładnie puściło. Odkładamy klawiaturkę na bok. Tu mamy jeszcze nakładkę naszego joysticka. I tu widzimy, jeśli chcemy odkręcić jeszcze 4 śrubki. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Odkręcamy je. I jeszcze dwie. I ostatnia. I tutaj podwadzamy nasz wyświetlacz. Zobaczmy. Jest to starszy typ tego wyświetlacza. Tutaj on styka, podobnie jak w starszych też Nokiach. Tutaj styka na stykach na płycie głównej. I tu mamy tylko bez jakiegoś takiego zaczepu, bez niczego. Kładzie się tylko wyświetlacz na płycie głównej i ma prawo działać. I tu widzimy płytę główną, podwadzamy ją. Tutaj. Tu widzimy, że coś jest uszkodzone od anteny. Ktoś musiał się grzebać. To jest wyciągnięta. Podwadzamy naszą płytę. I widzimy, tak to mniej więcej wygląda. Tu już jest zasłonka. Ta płyta wygląda bardzo podobnie jak Nokii, płyta tych starszych, bardzo zbliżona. I tu widzimy jeszcze w korpusie jest tutaj zasięg
Tutaj mikrofonik. I teraz zajmiemy się ponownym montażem tego telefonu w odwrotnej kolejności. Nakładamy naszą płytę główną w to miejsce, w którym się znajdowała. Zakładamy tutaj nasz wyświetlacz. Tu są takie specjalne otworki nawet na wyświetlacz, na te blokady. Więc to idealnie przylega. Przykręcamy nasze tutaj 4 śrubki, które wcześniej odkręcaliśmy. Jedna śrubeczka, druga, pomyliłem otwory, trzecia, i ostatnia śrubka w tym przypadku, tutaj czwarta. Teraz przed nałożeniem tutaj naszego przedniego panelu nakładamy jeszcze nakładkę naszego joysticka. To się już wyrobiła ta nakładka, ale jeszcze daje radę. I oczywiście przecieramy nasz wyświetlacz z tego brudu, z odcisków palców, z kurzu. Zakładamy nasze klawisze i zakładamy naszą przednią obudowę. Mocujemy wszystkie tutaj zaczaski. I teraz przekręcamy nasze śrubki złote u samej góry. I jeszcze jedna, druga złota. Jedna i druga. I jeszcze dwie tutaj na samym dole, które zostały. Są to śrubeczki właśnie czarne. I jeszcze jedna śrubka. Teraz tylko zostało nam tutaj u samej góry zamocować tą obudowę. I jeszcze co? Tutaj były jeszcze takie specjalne podkładki, podśrubki, ale bez nich też bez problemu przykręcicie obudowę, więc one są takie troszkę zbędne, ale zawsze mogą być. I sprawdzimy sobie teraz jeszcze, czy telefon nam się prawidłowo tutaj uruchomi. Uruchomimy sobie go. I widzimy, że telefon się poprawnie uruchamia. Jak widzicie, nie jest to taki bardzo trudny telefon. Troszkę tutaj trzeba zaangażowania. I to już wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne z udziałem Nokii, Sony Ericssonów i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć!